Swoją podróż do Szkocji zaczęłam w Reading. Miałam dwie opcje. Mogłam pojechać najpierw do Londynu Euston i stamtąd ruszyć na północ, albo wybrać trasę z Reading do Birmingham, a dopiero potem z Birmingham do Glasgow. Wybrałam opcję przez Birmingham z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze, nie uśmiechało mi się męczenie z zakwami i całym ekwipunkiem między stacjami Paddington a Euston w Londynie. Po drugie, i to był mocny argument, bilet na pociąg przez Birmingham był o całe 100 funtów tańszy. A tutaj macie pi razy drzwi ceny biletów na pociąg. Jeżeli kupicie je wcześniej, możecie bardzo dużo zaoszczędzić. Zatrzymałam się w hotelu Easy Hotel, tylko 5 minut od stacji na piechotę. A poza tym mogłam wziąć ze sobą rower do pokoju, co było wielkim plusem. Dobrze mi się spało. Wszystko było w tym pokoju, co potrzeba. Może nie było okna, było okno w dachu, ale mi to wystarczyło. Rezerwacja na rower jest bezpłatna, ale w lecie miejsca są ograniczone, więc warto zabukować z dużym wyprzedzeniem. Wtedy zapłacicie najmniej za bilet i będziecie mieć pewną rezerwację na rower. Jak ostatnio sprawdzałam z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, najtańszy bilet z Londynu do Oban kosztował 36 funtów, co jest bardzo mało. Ja płacę więcej za sam dojazd z Londynu do Reading. Jak to wygląda czasowo? W zależności od przesiadek, pociąg z Reading do Birmingham 1 godzina, Birmingham do Glasgow 4,5 godziny, później z Glasgow Central do Glasgow Queen Street 20 minut na piechotę i Glasgow Queen Street to Oban 3 godziny. Z Londynu, podobnie w zależności od przesiadek, około 9 godzin do Oban. Oban to ostatnie miasto, w którym możesz zebrać zapasy na dalszą drogę. Znajdziesz tu wszystko, co potrzebne. Sprzęt kempingowy, sklepy rowerowe, duże supermarkety, restauracje oraz promy na inne szkockie wyspy, gdybyś zmienił plany. Pamiętaj tylko, jeżeli chodzi o kanistry z gazem, technicznie rzecz biorąc, nie powinno się przewozić pociągiem, więc możesz je tu kupić. I co jeszcze ważne? Bardzo często w schroniskach są one pozostawiane przez innych turystów i można je sobie po prostu wziąć za darmo. I jeszcze jedna rzecz. Karty SIM. Najlepszy zasięg na hybrydach zewnętrznych ma podobno II, więc kupiłam kartę SIM i naprawdę się sprawdziła. Nigdzie nie miałam kłopotu z internetem. Jeśli macie ochotę na klasyczny brytyjski i szkocki przysmak, musicie zajrzeć do George Street Fish and Chip Shop and Restaurant. To miejsce jest uznawane za jedno z najlepszych na rybę i frytki w okolicy. Menu jest naprawdę szerokie. Oprócz tradycyjnej ryby dostaniecie tu także przepyszne kalmary i przegrzebki. Kolejka była długa, ale absolutnie warto było czekać. Wszystko jest bardzo świeże, a sos tatarski domowej roboty. Możecie wziąć jedzenie na wynos i usiąść na ławeczkach na skwerku za rogiem
podziwiając przy okazji wybrzeże. Co ciekawe, nie musicie nawet uważać na mewy. Wygląda na to, że mają tu tyle łatwego jedzenia, że nasze frytki w ogóle ich nie interesują. Zatrzymałam się w hostelu Urban Backpackers. To miejsce jest super przyjazne i bardzo wygodne. Na miejscu dostaniecie darmowe, proste śniadanie oraz gorące napoje przez cały dzień. A kuchnia jest ekstremalnie dobrze wyposażona, jeżeli ktoś lubi gotować. Kiedy wróciłam do hostelu, po obiadku z fish and chips złapał mnie okropny ból głowy. Próbowałam jeszcze spojrzeć na mapę i zaplanować trasę na następny dzień, ale ostatecznie postanowiłam po prostu iść wcześniej spać. Jak widzicie, miałam pokój tylko dla siebie. Był prosty, ale za to bardzo cichy. Cieszyłam się tą chwilą na cienkim materacu i drewnianej podstawie, zanim następnego dnia przesiadłam się na dmuchany materac. To było naprawdę miłe, móc się tak rozciągnąć. A co z rowerem? Pozwolono mi go zostawić bezpiecznie na dole w salonie. Co prawda, mimo tego bezpieczeństwa, przypięłam go do kaloryfera, ale było w porządku. Następnego dnia nie musiałam zrywać się wcześniej, bo prom odpływał dopiero o 13:00. Pogoda, jak widzicie, mnie rozpieszczała. Padał deszcz. Ale wiedziałam, że przez następne 5 godzin będę mogła się zrelaksować w cieple i suchości. Bardzo chciałam, żeby na końcu tego odcinka podróży zaświeciło słońce, które wydobyłoby wszystkie te magiczne odcienie turkusu na wodzie. Ale niestety, pomimo, że był czerwiec, nie miałam wielu słonecznych dni. Jak zresztą zauważycie, cały ten filmik przedstawia bardziej praktyczne podejście do wyprawy niż czysto kinematograficzne. Takie było założenie od początku. Ja sama miałam tysiące pytań przed tą wyprawą. Mimo że nie była to moja pierwsza podróż rowerowa, zdecydowałam się podzielić moimi doświadczeniami z Wami. Na promie można było oczywiście coś przekąsić, były zimne i gorące napoje, słodycze i jakieś ciepłe jedzenie. W trakcie rejsu, jeśli tylko warunki pozwalają, warto wyjść na górny pokład. Można zobaczyć delfiny. Mnie udało się je wypatrzyć około godziny drogi od Oban, ale były za szybkie do sfilmowania. Pięć godzin minęło zaskakująco szybko. Siedzenia były bardzo wygodne, a ja nawet ucięłam sobie krótką drzemkę. Czytałam wcześniej, że zaraz po zejściu z promu zaczyna się podjazd pod górę. Wyglądało to naprawdę komicznie. Po 5 godzinach relaksu nagle wszyscy rowerzyści zerwali się z pełną siłą, zaczęli pedałować pod górę. No i ja oczywiście musiałam zostać z tyłu, żeby to wszystko sfilmować. The Hebridean Way, ta główna trasa rowerowa, rozpoczyna się na południe od portu Castle Bay. Drogi są tutaj bardzo dobrze utrzymane, ciche i miejscami wąskie. I warto pamiętać, że zawsze ustępujemy pierwszeństwa pojazdom. Zazwyczaj są to lokalni mieszkańcy, kampery turystów, przyczepy kempingowe, autobusy i ciężarówki. Na wyspie Barra spędziłam jedną noc na kempingu w Borów. Jeżeli zastanawiacie się, jakie macie opcje, to jest tam bardzo dużo kempingów. To znaczy ze 4.
Ten kemping był mały, przyjazny, ze świetnymi udogodnieniami. Rozbicie namiotu było pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, bo prognoza pogody zapowiadała przelotne opady. W nocy faktycznie padało, ale następnego dnia celowo wyruszyłam nieco później, aby namiot zdążył wyschnąć. W nocy czułam się bezpiecznie i było ciepło. Tego wieczoru zjadłam część racji wojskowych, które zabrałam ze sobą i wypiłam jakąś Nescafé. Prysznice i toalety były czyste i zadbane. Wewnątrz bloku prysznicowego znajdziecie mały aneks kuchenny ze wszystkimi podstawowymi sprzętami, a także pralkę i suszarkę. Pamiętajcie tylko, żeby mieć ze sobą jakieś monety, jeśli chcecie z nich skorzystać. Można tu też oczywiście podładować telefon. I tak ruszyłam dalej. Celem było dotarcie do Ardmore, malutkiej wioski położonej na północno-wschodnim krańcu Barra i złapanie promu na wyspę Eriskay. Szlak Hebridean Way jest naprawdę świetnie oznakowany. Powiem szczerze, że na tych wyspach nie ma za wielu opcji, żeby się zgubić. Główna trasa rowerowa prowadzi wzdłuż większych dróg przecinających kolejne wyspy. Chciałam zobaczyć lotnisko Barra, więc trochę zboczyłam z kursu. To jest naprawdę niesamowite miejsce. Dlaczego? Ponieważ to jedyne na świecie lotnisko z regularnymi lotami rejsowymi, które wykorzystuje plażę jako pas startowy. Pasy są wyznaczane na plaży i podczas przypływu są całkowicie zalane wodą. To jedyne lotnisko z godzinami przylotów i odlotów w zależności od oceanu. Niestety zaczęło padać, a ja wiedziałam, że przede mną długa droga, więc postanowiłam schronić się i zjeść coś w lotniskowej kawiarni. Ceny były w porządku, a co najważniejsze, można tam dostać zdrowy, ciepły posiłek. Na szczęście lotnisko Barra jest niedaleko od promu, a sam rejs na Eriskay jest naprawdę krótki. W porcie znajdziecie tylko malutką kafejkę, jeżeli jest otwarta, z kawą, ciastkami i automatem z batonami czekoladowymi. Słowem, niewiele. Na promie też nic nie można zjeść, ponieważ to jest dość krótka przeprawa. Mój rejs był o 16:45 i trwał zaledwie godzinę. Koszt biletu to symboliczne 4 funty. Po dopłynięciu na Eriskay miałam do przejechania jeszcze plus minus 32 mile, aż na wyspę Benbecula. Po drodze mijałam sławny pub Politician, w którym jednak się nie zatrzymałam, bo chciałam dotrzeć do następnego noclegu jeszcze za dnia. Ale warto sprawdzić coś więcej o tym pubie, jak jesteście zainteresowani. A jak wyglądała sama droga? To surowe piękno i melancholia. Mijacie mnóstwo opuszczonych domów, a podwórka bywają mocno zagracone z jakimiś zardzewiałymi sprzętami. W tle piętrzą się majestatyczne góry, a wokół
żadnych drzew. 0 drzew. Jakieś malutkie, owocowe drzewka może. Tylko wiatr masujący rozległe wrzosowiska i typowe dla Hebryd torfowiska, pokryte charakterystyczną wełnianką, cotton grass. I tu ważna informacja praktyczna. Po drodze nie ma żadnych sklepów ani kawiarni. Po prostu 0. Zapasów musicie pilnować. Nawet nie widziałam nikogo na ulicy. Nikogo na piechotę, przynajmniej parę samochodów. Pewnie jakby przyszło to do czego, to można zapukać do kogoś do drzwi i poprosić o wodę, jak wam się skończy. Znalazłam też czas na dodatkowe atrakcje. Wzięłam udział w ochotniczym sprzątaniu plaży, a także wybrałam się na rejs statkiem z Lady Anne Wildlife Cruises. That's so fascinating. What is the middle screen? I don't want to distract you, so tell me. Oh no, you're fine. So this is the depth. Oh, right. This tells me how deep the water is, and tells me the difference between sand or rocks on the bottom. Ja kocham dziką przyrodę, a ten rejs to była uczta dla oczu. Z Benbecula miałam do przejechania 30 minut przez North Uist aż do Bernary, skąd czekał na mnie prom do Leverburgh na wyspie Harris. I tu muszę was ostrzec, na trasie żadnych sklepów ani kawiarni po drodze. Musicie dobrze się zaopatrzyć. A co najważniejsze, koniecznie sprawdźcie godziny promów. Czasami niektóre rejsy wypadają z rozkładu z powodu zbyt niskiego poziomu wody, zależnie od odpływów i przypływów. Dalej, jadąc z Leverburgh do Tarbert, gdzie był mój kolejny nocleg, zaczyna się prawdziwa magia. To był taki niesamowicie malowniczy kawałek drogi. Sceneria totalnie się zmieniła. Na wyspie Harris czekają na ciebie 2 opcje trasy. Wybierając dłuższą, od razu pojawiają się imponujące góry i przepiękne białe plaże, z których słyną Hebryd. Ja wybrałam właśnie tą. Poczujecie się tu jak w innym świecie. Tarbert to kolejne strategiczne miejsce, gdzie możecie uzupełnić podstawowe zapasy i kupić jedzenie. Stąd można też skoczyć promem na Isle of Skye. Tarbert słynie też ze świetnego sklepu z tweedem, który jest tu zresztą lokalnie produkowany. To idealne miejsce, żeby znaleźć coś na pamiątkę lub po prostu podziwiać to kultowe, wełniane rzemiosło. Hostel w Tarbert był moim najmniej ulubionym. Trudno się było dostać do komórki, żeby wnieść tam rower, chociaż było bezpiecznie, a w środku był jakiś zimny, także w sumie doceniłam suche łóżko i dach nad głową.
Kuchnia była dobrze zaopatrzona, bardzo dużo różnych węglowodanów na śniadanie. Soki były za darmo, chleb, jajka, mleko, różne rodzaje mleka, to było dobre, krowie i roślinne. W Tarbert jest również sklep spożywczy, gdzie dostaniecie warzywa, owoce, mięso, jajka i różne inne dodatki. Dobra, to teraz pora na tę mniej romantyczną część, bo wiecie, to nie zawsze są pocztówki. I od razu powiem, oczywiście, że nagrywałam tylko wtedy, kiedy było płasko i w zaciszu. Pewnie przez to skupiłam bardzo dużo najciekawszych kawałków, no ale cóż, może następnym razem. Jak tylko zrobiło się ciekawie, to nie miałam czasu na kamerę. Zacznijmy od Tarbert. Jak go tylko opuściłam, zaczął się hardcore, w sensie dosłownie wjeżdżanie na górę. I to nie byle jaką górę, bo gdzieś w pobliżu czai się Cleesham, 799 metrów, największy szczyt na Hebrydach. I teraz uwaga, bo tego nie rozumiem. Wszędzie czytałam w tych przewodnikach, że tę trasę zrobisz na luzie, bez względu na rower i formę. No cóż, bardzo się zdziwiłam. Teraz to wspominam z wielką przyjemnością, ale wtedy było trudno. Wyobraźcie to sobie, podjazd, zakręty, a do tego sznur ciężarówek i autokarów, mijających cię na centymetry. Super, naprawdę super. Było ostro, ale hej, widoki na górze były tego warte. No i jakby tego było mało, to dochodzi jeszcze jeden element, pogoda. W pewnym momencie w ogóle przestałam ją zauważać, bo jednym celem było wjechać na górę. To było szalony wiatr, deszcz i słońce zmieniały się dosłownie co 5 minut. Jak zmokłam, to po następnych 5 minutach tak mnie targało, że zaraz wszystko było suche. I tak w kółko. Ale słuchajcie, wjazd to był pikuś w porównaniu z tym, co czekało na zjeździe. Wyobraźcie sobie, wiatr, a to jest Cleesham, więc wiecie, Atlantyk pcha się z boku z całą siłą. Ręce miałam zaciśnięte na hamulcach i po prostu chciałam mieć kontrolę nad rowerem. Modliłam się, żeby w momencie nie minął mnie żaden autokar albo ciężarówka. Bo sunęłam w dół tak powoli, jak się tylko udało i tak blisko środka drogi, żeby mnie nie zepchnęło ze zbocza. Kiedy dotarłam na dno doliny, krzyknęłam z ulgą. Nikogo nie było, więc mnie to nie obchodziło. I dokładnie w tym momencie ten podmuch z boku, ten sidewind, zepchnął mnie na drugą część drogi. Na drugi pas po prostu. Jedną z zagadek dla osób odwiedzających wyspę Lewis jest pojawienie się pewnego typu przystanków autobusowych, wykonane z betonu i zostały zainstalowane w latach 80. Taki przykład brutalizmu. Co ciekawe, miejscowi uważają je za okropne, podczas gdy turyści są nimi absolutnie zafascynowani. I jeżeli do tej pory na Hebrydach nie spróbowaliście świeżo wędzonych ryb, to w Stornoway macie ostatnią okazję. Stornoway Smokehouse. To miejsce trzeba odwiedzić. A tutaj widzicie przystanek Stornoway. Stąd możecie przejechać się autobusem do Callanish Stones, do Black House Village, do Bath of Lewis, a również do Tarbert, jeżeli chcecie nam wrócić. A tu potwierdzenie. To prawda, że na Lewis i Harris można zabrać rower do autobusu za małą opłatą. Bardzo mi się podobało to miejsce. Znów spotkałam świetnych ludzi. Było tam bezpieczne, suche miejsce dla roweru, bardzo dobrze wyposażona kuchnia, świetne pokoje. Nawet w naszym pokoju mieliśmy ensuite z wielką wanną. And hear what I'm saying now. Spread your love. And hear what I'm saying now.
Ale co tam warto zobaczyć? Jest parę fajnych plaży. Oczywiście The Butt of Lewis, a oprócz tego Callanish Stones, czyli kręgi kamienne sprzed nawet Stonehenge, z czasu neolitu. Jest tu ich kilka, ale Callanish 2 i 3 robią największe wrażenie. Jak widać, było tu tak cholernie wiecznie, że wiatr popychał, że aż trudno było ustać w miejscu. Spread your love and hear what I'm saying now. Spread your love and hear what I'm saying now. Spread your love. Kolejne miejsce to Black House Village, tuż obok, bardzo niedaleko. Osada, której historia sięga XVII wieku, a ludzie mieszkali tu aż do 1974 roku. Nie będę się rozwodzić, bo to jest temat na osobną historię. Dodam tylko, że można tu dojechać autobusem ze Stornoway, a w sezonie jest tam nawet knajpka i można się też przespać w takim właśnie oryginalnym domu. Moja refleksja na koniec to, że chciałam wrócić od razu po zakończeniu jazdy, chciałam wrócić do niektórych miejsc i spędzić tam trochę więcej czasu. Więc jeżeli podoba Wam się któreś miejsce i chcielibyście trochę więcej zwiedzić, nie wahajcie się, przebukujcie sobie promy i po prostu zróbcie to. Bo ja jak dojechałam do Stornoway, chciałam bardzo wrócić do Harris, ale nie było wystarczająco czasu. Spread your Spread your love and hear what I'm saying now. A jeżeli chcielibyście zmienić bilet na prom w Stornoway, no to warto zrobić to wcześniej, ponieważ mogą być miejscówki dla ludzi pieszych, a nie będzie miejscówek na rower. To jest głównie problemem, więc zabukujcie, sprawdźcie sobie wcześniej. Spread your love. Jeżeli tego nie wiecie, jeżeli planujecie przejechać rowerem z Ullapool do Inverness, możecie się liczyć z tym, że droga jest dosyć ruchliwa. Tylko w paru miejscach widziałam ścieżkę dla rowerów, co możecie sobie tutaj zobaczyć na tym klipie. Ale jeżeli nie chcecie jechać rowerem, możecie zamówić sobie autokar i do autokaru można wsadzić też rower. Ja na przykład czekałam 5 godzin, bo na online pokazało, że nie było miejscówek na rower, ale jak się okazało, kierowca powiedział mi, że właściwie mogłam wsiąść, bo były miejscówki, chociaż system pokazywał inaczej.
ale za to zwiedziłam sobie Aleppo, objeździłam okolice, poleżałam na pięknej trawie przy potoku, zjadłam wędzoną rybę, rozmawiałam z paroma ludźmi. Akurat pogoda była dobra. Do następnego.